Stolica Jordanii Amman położona jest na płaskowyżu w północnej części kraju na wschód od rowu Jordanu. W ciągu 10 lat liczba mieszkańców zwiększyła się o 40% i obecnie Amman zamieszkuje ponad 4 miliony ludzi. W mieście zobaczymy liczne zabytki antyku, cytadele, świątynię Herkulesa czy amfiteatr, które razem z zatłoczonymi ulicami, shisha-barami i targami tworzą niezwykle ciekawą mieszankę Orientu i starożytności oraz kolorów z fantazyjnymi arabskimi zdobieniami. Wcale nie żałujemy, że zdecydowaliśmy się spędzić tam 2 noce. Po zwiedzaniu miasta pozostał nam niedosyt, ale próbowaliśmy zobaczyć głównie to, co najważniejsze. Podróż rozpoczęliśmy od wyjścia do rzymskiego teatru zbudowanego w II wieku za czasów Antoniusa. Znajdował się tuż przy naszym hotelu, dlatego postanowiliśmy zwiedzić go już po śniadaniu. W katakumbach teatru znajdują się 2 małe, ale bardzo ciekawe muzea. Jedno prezentuje sztukę folkloru, a drugie opowiada o tradycjach ludowych mieszkańców tych ziem przed powstaniem Jordanii, w tym głównie Beduinów. Teatr został zrekonstruowany w połowie XX wieku, jest jednym z głównych zabytków stolicy i często jest wykorzystywany na potrzeby imprez masowych. Na widowni może pomieścić 6 000 widzów. Przed teatrem zobaczymy okazały plac, na którym spotykają się licznie młodzi ludzie. Został zbudowany z myślą o funkcji centralnego miejsca w mieście, gdzie mogłyby się odbywać wydarzenia i festyny. Wzniesienie, na którym znajduje się cytadela, było zamieszkiwane na długo przed przybyciem Rzymian. Obecnie znajduje się tam park archeologiczny z licznymi zabytkami oraz rewelacyjnymi punktami widokowymi na miasto. Warto wdrapać się na skałę, gdyż znajdują się na jej terenie zabytki z wielu epok, w tym rzymskie, bizantyjskie i umajackie. Najlepiej znanymi zabytkami są pozostałości świątyni Herkulesa z czasów Marka Aureliusza, która była większa niż świątynie tego typu w Rzymie. Za nią zobaczymy kawałki posągu, prawdopodobnie Herkulesa, niegdyś wysokiego na około 12 metrów. Przy świątyni zwiedzimy małe muzeum archeologiczne, w którym zebrano zabytki z terenu całego kraju i ciekawie przedstawiono historię od epoki kamienia do roku 1916 włącznie. Ponadto na terenie parku znajdują się w większości ruiny dawnych budynków, koszar, pałacu, kościoła bizantyjskiego i meczetu. Będąc w cytadeli, warto zobaczyć wszystkie punkty widokowe, z których możemy obserwować panoramę Ammanu. Przy każdym z punktów znajduje się tablica z opisem miejsc, w tym turystycznych, które następnie możemy odwiedzić. Świetny pomysł na poznanie miasta. Schodząc z cytadeli wybraliśmy się okrężną drogą do Śródmieścia. W drodze na ulicę Tęczową przeszliśmy przez rondo paryskie, a następnie skierowaliśmy się na południe. Al Rainbow to długa ulica pełna ekskluzywnych sklepów, kawiarni i restauracji. Chyba najbardziej europejskie miejsce w całej Jordanii. Przejdziecie tutaj ekspresowy kurs obalania stereotypów na temat Jordanii. Kolejnym punktem na naszej mapie był meczet Al-Hussein, który obejrzeliśmy tylko z zewnątrz, gdyż nie jest dostępny dla turystów. Budynek z wysokimi minaretami świetnie sprawdza się w roli punktu orientacyjnego miasta. W downtown, czyli centralnej dzielnicy Ammanu, zobaczycie głównie sklepy i stragany, na których handluje się dosłownie wszystkim. Amman zainteresował nas również z tej biznesowej strony. Aby zobaczyć, jak wygląda handel w tym ogromnym miejscu, postanowiliśmy wejść na miejski targ ulokowany pomiędzy głównymi ulicami.
Widzieliśmy tam wszystko, od kolorowych warzyw i owoców, orzechów i nasion, poprzez detergenty i kosmetyki, na tuszach zwierzęcych i herbatach kończąc. Wszystko nas ogromnie fascynowało. Oczywiście kupiliśmy mieszankę herbat, którą sprzedawca wymieszał według naszych sugestii. Na próżno szukać tutaj cen przy produktach. Jeśli już są, to podawane w cyfrach arabskich świata arabskiego. Niewiele brakowało, a wychodząc z targu przeszlibyśmy obojętnie koło zabudowanego różnymi obiektami nimfeum, które było niegdyś dużym kompleksem, a do naszych czasów przetrwało jedno skrzydło. Według danych z 2015 roku miasto zamieszkuje 4 miliony ludzi. Powierzchnia to 1680 km², czyli ponad 3 razy więcej niż Warszawy. Jeśli do kraju przylecicie na międzynarodowe lotnisko Królowej Ali, to do Ammanu można dostać się na kilka sposobów. Standardowa cena kursu taksówki do Ammanu to 12 dinarów, czas podróży 45 minut. Możecie również pojechać ekspresbusem, który zatrzymuje się przy większych rondach. Koszt biletu w jedną stronę to 2,5 dinara, czas podróży to około 90 minut. Po mieście kursuje sieć autobusów miejskich, choć oznaczone są numerami, to mieliśmy problemy ze znalezieniem przystanków i tabeli kursów. Jednak w Ammanie o transport nie musicie się martwić. Taksówek w mieście jest bez liku i na pewno kierowcy sami was znajdą. Wtedy też trzeba negocjować cenę i płacić w gotówce. Krążąc po mieście warto wziąć pod uwagę, że jest ono położone na licznych wzgórzach, dlatego też przechodząc z miejsca A do miejsca B, które na mapie mogą znajdować się w odległości nawet 200 metrów, będziemy musieli pokonać wysoko położone przejścia. Na szczęście podczas planowania miasta pomyślano o pieszych, którzy mogą łatwo przemieszczać się pomiędzy ulicami specjalnymi schodami wśród zabudowy mieszkalnej. Większość z nich oznaczonych jest na mapach, ale musimy pamiętać, że część schodów może prowadzić do prywatnych domostw, dlatego zawsze wybieramy wejścia, przy których znajdują się niebieskie tabliczki z arabskim napisem. Prowadzą one do położonej po drugiej stronie wzgórza ulicy. Będąc w Ammanie po raz kolejny obaliliśmy europejski stereotyp na temat świata arabskiego. Pełna kontrastów, wielokulturowa i otwarta na ludzi z zewnątrz społeczność okazała się największym zaskoczeniem. Ludzie podchodzili do nas, pytali skąd jesteśmy, a gdy już dowiedzieli się, wcale nie byli zaskoczeni. Jest to obecnie jeden z najbardziej otwartych na turystów krajów arabskich. Spacerując po mieście nie robiliśmy wyścigu na liczbę odwiedzonych miejsc. To, czego nie zobaczyliśmy, zwiedzimy przy następnej okazji. Kuchnia jordańska na pierwszy rzut oka nie różni się od arabskiej, ale czy na pewno? Podczas tygodniowego pobytu w Jordanii smakowaliśmy wiele smacznych potraw w różnych miejscach kraju. Makluba czy mansaf? Na czym polega różnica i dlaczego wszędzie dostajemy herbatkę? O tym będzie w następnym odcinku. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!